Witajcie kochani. Dzisiaj przychodzę do Was z moim kolejnym gościem, Darkiem, DG, znanym jako DG. Nowy facet Doroty. I słuchajcie. Śmiejemy się. I link do kanału Darka oczywiście znajdziecie pod spodem. Nagraliśmy też przed chwilą film na temat gotowania. Znaczy desery nagraliśmy. Dorota super gotuje, więc musicie koniecznie to zobaczyć, tak. To będzie hit, podejrzewam. Także link do tego materiału też znajdziecie pod spodem. A póki co, dlaczego zaprosiłam, słuchajcie, Darka? Dlatego, że męska część mojej widowni prosiła mnie regularnie od dłuższego czasu, żebym opowiedziała o męskich produktach Louis Vuitton. I zapytałam Was w końcu o to na snapie, zgłosiło się mnóstwo osób i stwierdziłam, że nagram dla Was. Z Dariuszem. Ale z Dariuszem, dlatego że Darek... Jako przyjaciel Doroty mam najwięcej rzeczy z Louis Vuitton. Dokładnie, Darek ma mnóstwo rzeczy, słuchajcie, tej marki, więc myślę, że on jest idealną osobą do tego, żeby właśnie opowiedzieć Wam coś na ten temat. Mój partner, ponieważ o jego rzeczach będę tutaj w jego imieniu do Was dzisiaj mówiła, też ma ich trochę, dlatego dzisiaj opowiemy Wam o tych wszystkich rzeczach i może zaczniemy od rzeczy najmniejszych. Tak, mamy różne rzeczy, dlatego myślę, że ten materiał to będzie taka informacja dla nie tylko męskiej części widowni, ale też damskiej. Dla kobiet, które będą na przykład... Na prezent chciałbym. Tak, dokładnie. I poznacie plusy i minusy różnych rzeczy dzisiaj. To jest, słuchajcie, słynny breloczek do kluczy. Słynny? Słynny tak, ponieważ w momencie, kiedy ja opowiedziałam o swoim breloczku i o tym, ile kosztował, to wywiązała się bardzo duża dyskusja na temat tego, ile można wydać na breloczek. Także słuchajcie, ja mam breloczek w wersji damskiej bardziej, mój partner w wersji i kolorystyce męskiej. Ja też szkoda, że się nie świeci. Szybciej było znaleźć torbę jakieś. Tak, dokładnie. Natomiast to, co Wam muszę powiedzieć, to to, że tych breloczków jest bardzo dużo. Koloru do wyboru w zasadzie. Można sobie wybierać. I zarówno ja, jak i mój partner jesteśmy zadowoleni właśnie z tych breloczków. Możemy Wam je polecić. Nic się z nimi nie dzieje. Jeżeli nie macie, a myśmy wcześniej nie mieli, przez dłuższy czas, a potrzebowaliśmy, to po prostu się, tak, w końcu zaopatrzyliśmy. Tylko, że minus tego jest taki, że zajmuje dużo miejsca. Bo to jest jednak luźno sobie zwisają te klucze. Ty masz coś, podejrzewam, lepszego i myślę, że Darek pokaże. Ja mam właśnie portfel na klucze, który jest właśnie super. A powiem dlaczego? Bo portfel jest długi i mieszczą się długie klucze. I mam do porównania krótszy portfel, który chyba Ty wręczyłaś w prezencie Karolinie, tak? A, tak. Tak, pamiętam, to był prezent Doroty dla Karoliny. I on jest tak jakby... No 1/5 krótszy i już te klucze ciężko się mieszczą do środka. Więc jeżeli macie dużo kluczy, albo te klucze są duże same w sobie, to niekoniecznie... No po prostu szybko wypadają i... Tak. No, a zawsze się właśnie z Karoliną, że 10 minut trwa otwieranie drzwi z jej kluczami. No ale tak jak Ty wspomniałaś, są rzeczy, za które warto je zapłacić. Niektórzy wydają więcej pieniędzy na inne rzeczy, a my akurat wydajemy na piwo. Niektórzy dużo pieniędzy wydają. Tak. A jeżeli chcecie coś kupić już takiego fajnego, to na pewno może, jak ktoś lubi Louis Vuitton, na pewno z takiego prezentu się ucieszy. Można dłużej uzbierać te pieniążki. Wiadomo, że tych rzeczy, co tutaj widzicie, nie kupiliśmy naraz. Właśnie to jest coś, o czym jeszcze Wam nie powiedzieliśmy, czyli to, że te rzeczy, które ja pokażę, które należą do mojego partnera, on je kupił na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. Nie wiem, jak to było w Twoim przypadku. No, my tak jakiś rok jest, no. Dobra, kolejne rzeczy. Słuchajcie, biżuteria dla mężczyzn. Zobacz sobie, to jest jest dwustronna, tak jak paski, które Wam zaraz pokażę. Ta jest dwustronna, tak. Ta jest dwustronna i to właśnie... To jest fajny patent. Chyba pan Kamil z Louis Vuitton mi polecał. Pozdrawiam pana Kamila. Ta jest super, bo jest czarna i właśnie z tym printem. Tak. A ta jest niebieska, zapieniona na guziczki. To właśnie jest prezent, tak. Także właśnie to jest przykład... bransoletka, co tu dużo opowiadać, taki gadżet po prostu, jak ktoś na przykład nie lubi zegarków, nie chce, żeby miał tam pusto na ręku. Ja właśnie noszę takie bransoletki, bo zawsze mam zegarek, a w niektórych produkcjach nie mogę po prostu nosić zegarka, bo na to nie pozwalają, więc zawsze mam jakąś tam bransoletkę, jakieś czaszki, no i to jest fajna sprawa. I też są różne, prawda? Tak, różne, jest mnóstwo bransoletek, jak zapytajcie się zawsze, jakie mają bransoletki, bo wiem, że w szufladzie są schowane właśnie, nie wszystkie są, słuchajcie, czyha mnóstwo rzeczy, więc nigdy nie skupiajcie się na tym, co tam jest za szybą, za lustrem, po prostu zapytajcie się, czy mogą Wam pokazać, co jest w szufladzie. I to jest też ważne, co powiedziałaś właśnie, powracając do tematu prezentów, bo dostałeś właśnie to w prezencie i to jest świetna rzecz. Tak, nie kosztuje mnóstwo, jakaś taka drobna rzecz. No. Na rozpoczęcie przygody swojej z Louis Vuitton, jeśli ktoś ma ochotę, to może właśnie zaopatrzyć się w coś, jakąś małą rzecz, jakiś mały gadżet. I sprawdza się, widzę dobrze, bo w sensie nic się nie dzieje. Tak, nic się nie dzieje. Mam za super prezent.
od tak. Doroty i zaraz Wam opowiem, jaką mam z tym przygodę, bo oczywiście to jest taki super portfel na karty. Na karty, dokładnie. Na karty tu chyba drobniaki można jakieś wrzucić. Jeżeli chcemy, to tak jak najbardziej można, aczkolwiek mogą nam wypaść później. Ja tam powiem Wam szczerze, że drobniaków nie noszę przy sobie, zawsze wrzucam Mój facet nienawidzi, także tak, bo stąd właśnie to na karty. Dostałem ten prezent właśnie od Dorotki i stwierdziłem, był chyba nowy rok i stwierdziłem, to może wykorzystam, wezmę, włożę jakąś kartę. Przetestuję sobie. Przetestuję, przypiąłem pieniądze i oczywiście w pierwszy dzień zgubiłem ten portfel, moi drodzy. I to był mój... Czy to świadczy o tym, że to jest zły prezent? Bo jeszcze miałem właśnie kartę firmową i stwierdziłem, kurde, nie mogę tego znaleźć, niestety później się wszystko odnalazło, ale niestety musiałem się wybrać, odzyskać wszystkie dane i w ogóle był z tym problem, ale... Ale teraz się przyznaj, że to był jeden raz, kiedy użyłeś tego. Właśnie, teraz trzymam tu jakieś ważne karty, albo po prostu wizytówki, ale właśnie wiem, że Twój partner często korzysta z tego. Także dlatego to był też jeden z powodów głównych, dla którego także nie zawsze traficie z prezentem, także miejcie to na uwadze. Natomiast z tego etui na karty i jest mój partner bardzo zadowolony, ponieważ on nienawidzi nosić ze sobą gotówki, a zwłaszcza monet, ponieważ to jest ciężkie, wypycha portfel, zwłaszcza jeżeli portfel jest skórzany. Wszędzie można płacić kartą, tylko w miejscach zacofanych pod różnymi względami robić tego nie można. Więc tutaj mamy różne przegródki, które w zależności od grubości kart i ich ilości mogą też nam to wypchać, ale jednak zajmuje to bardzo mało miejsca. Ale to jest też idealne właśnie na jakąś imprezę, jak gdzieś wychodzicie, nie musicie zabierać nawet na jakąś, wiesz, jakiś bal albo coś. Albo do garnituru, jak się ma. Właśnie, do garnituru, do środka, kartę, jakieś tam pieniążki, tak. I to znowu jest niż taki gruby. Koniecznie muszę oczywiście wspomnieć przy okazji, że to jest kolejna rzecz, która mnie łączy, że tak powiem, z moim partnerem, ponieważ on ma etui na karty, ja też mam etui na karty, jak wiecie, opowiadałam o nim w holu i u mnie też się świetnie sprawdza, ponieważ ja też nie lubię nosić ze sobą gotówki. Zawsze takie coś nosisz, nie? Tak, zawsze noszę takie coś, oczywiście teraz pogryzł mi to Aston, pokazywałam, pewnie widziałeś. Wybaczam mu, szkoda. ponieważ to jest moje psiątko kochane. Natomiast trochę niszczone jest. Sprawdza się, słuchajcie, świetnie, więc kolejna zdublowana rzecz. Natomiast alternatywą dla takiego etui jest portfel. I to musimy Wam, słuchajcie, pokazać. Właśnie chciałam powiedzieć, jeżeli boicie się tak jak Dariusz, że zgubicie taki portfel, to akurat mamy podobne. Myśleliśmy, że identyczne do dzisiaj, ale nie. Ale nie. A otwierają się tak samo, słuchajcie. Ale ja mam w środku właśnie... Przegródki tutaj są od góry do dołu, przegródkę, a ty masz jeszcze skośne. Ale bardzo, bardzo podobne modele, czyli otwierające się w ten sposób. I świetne, aczkolwiek mój partner prawie w ogóle nie używa, bo używa właśnie tego na karty. A ja zawsze tego. Tak, bo Ty więcej chyba rzeczy ze sobą nosisz. Tak, jakieś więcej tutaj prawko, dowód, jakieś karty, mnóstwo kart. Ale gotówki nie widzę. No bo też płacę kartą. No właśnie, ale jednak więcej rzeczy nosi. Natomiast to jest, jeżeli chcemy więcej rzeczy nosić, to jak najbardziej. Natomiast ja może powiem, dlaczego w ogóle mój partner kupił ten portfel, ponieważ wcześniej miał skórzany i skórzany się bardzo szybko eksploatuje. Ale taki gruby, wyciera. Tak. I był wypchany ciągle, wypychał kieszenie marynarki i tak dalej, i tak dalej. I postanowił sobie przetestować właśnie tę legendarność, że tak powiem, tego materiału, który jest ponoć niezniszczalny. Wiemy, że nie jest, ale zużywa się wolniej niż inne, tak? Więc sobie przetestował i słuchajcie, prawie w ogóle nie używaj się, śmiałam właśnie z niego. Ale jeszcze jedna ważna rzecz, te portfele możemy sobie personalizować. Właśnie, chciałam to powiedzieć. Właśnie Twój facet ma tutaj na środku, ja mam tutaj po boku. Tak, znaczy tu jest zakrojone, ale wierzcie mi na słowo, w kolorze srebrnym tutaj są inicjały. Bardziej pasowałoby tak naprawdę srebro do tego. Pasowało srebro, bo tutaj właśnie napisy też są srebrne. Ale możecie spersonalizować i to jest bardzo ważna rzecz. Tak. Jeżeli nie wiecie w ogóle, o czym my do Was teraz mówimy, to nagrałam odrębny film na temat tego, na czym polega ta personalizacja, jak wygląda, co można personalizować i tak dalej. Mnóstwo mężczyzn o tym nie wie, nie tylko mężczyzn, kobiet również. Plusy i minusy. Także tak. Powiedz mi teraz plusy i minusy personalizacji. Minus, trudniej sprzedać, oddać. Tak. Nie wymienić. Plusy, że jest takie właśnie... Wasz spersonalizowany, tak? Że nawet jak Wam go ktoś, słuchajcie, ukradnie, i to jest duży plus w tym kontekście. No to nic z tym nie zrobię. No to, sorry, ale no chyba, że komuś, kto ma identyczne... Doda na Insta i wiesz, żyjesz. Tak jak Wy macie, tak? Tak, dokładnie. Tak jak my mamy z Dorotą się wymieniamy często rzeczami. Tak, bo my mamy te same inicjały, DJ. I oczywiście gadamy tutaj o rzeczach dla faceta, więc jeżeli chodzi o prezent, to możecie zwrócić, wymienić. Jak zwrócicie, to dostaniecie voucher na tą kwotę, możecie coś wymienić, jeżeli ta rzecz się nie spodoba. Powiem Wam, że mi się już kilka razy zdarzyło, więc każdemu się może zdarzyć, że coś się nie spodoba. Tak, ale to jest bardzo ważna informacja, słuchajcie, nie ma w Louis Vuitton czegoś takiego w sklepie stacjonarnym, że jak kupicie coś komuś na prezent i to się nie sprawdzi, to otrzymacie zwrot gotówki. Nie ma w ogóle takiej opcji. Są
inne opcje, o których wspomniał Darek. Tak, możecie dostać voucher albo wymienić na inną rzecz i dopłacić, albo dostać z powrotem tą małą kwotę. Ale nigdy zwrotu gotówki nie. Ale gotówki niestety nie ma. Miałem etui na telefon, na starą szóstkę i teraz właśnie kupiłem na 7 Plus, bo mi się idealnie na iPhone'a, bo się idealnie sprawdził. Case wiele razy mi spadł i się troszkę zniszczył. Tak jak wspomniałeś, ten materiał nie jest niezniszczalny. Troszkę się zniszczył, ale nie było problemu ze zwrotem, więc dostałem zwrot pieniędzy za ten case, bo był rozwalony. Gdzieś wam tutaj dodamy zdjęcie, żebyście mogli zobaczyć, jak to właśnie wyglądało. Jeżeli chodzi o nowy case, to on się odkleił po 30 dniach. Bo to był taki case, którego się przykleja właśnie telefon. Tak jak widzicie na zdjęciu, takie ciemniejsze tło to jest właśnie klej i ten klej się odkleja i właśnie może wam osoba w Louis Vuitton, albo sami możecie to przykleić, chociaż radzę wam, żeby to właśnie osoba z Louis Vuitton wam to przykleiła. I ten klej niestety się odkleił. Nie wiem, czy to było jakieś wadliwe albo coś, ale niestety trwało to 30 dni, spadł mi wiele razy, więc się naprawdę wkurzyłem. I zareklamowałem go i właśnie dzisiaj dostałem SMS-a, że jest naprawiony. Zobaczymy, czy się przyklei. Więc po nagraniach lecimy zobaczyć, czy zadziała. Super case, fajnie się sprawdza i właśnie tam on ma, jak się otwiera go, to on ma taką miejsce na kartę i miejsce też na pieniądze od środka, więc możecie włożyć też, tam jest taka chusteczka do czyszczenia ekranu, więc też możecie schować sobie na kartę, jak już właśnie, ja zawsze wspominam o tych imprezach, bo ja zawsze wiem, jak ja to wykorzystuję, że nie biorę portfela, wkładam tylko kartę i idziesz od razu z case'em. To jest super. Właśnie to jest super, że możesz sobie włożyć dowód i po prostu kartę i nie musisz brać kolejnego portfela. Szkoda, że jeszcze nie ma miejsca na klucze, ale to już inna bajka. W przyszłości. Bo wiesz, facet musi mieć wszystkie rzeczy w jak najmniejszej wiesz, wszystko zwięźle. Jestem zadowolony, że został naprawiony, ale do końca nie jestem szczęśliwy z tego case'u, ponieważ się rozkleił, tak? Jeden się rozkleił, drugi się szybko rozwalił, bo tam jest takie zgięcie i wiadomo, telefon się często używa, tak jak kluczy czy portfel i na zgięciu on się po prostu wytarł, klej się odkleił. No ale naprawili. Kolejne rzeczy to paski. To jest rzecz, która was łączy, widzę tutaj. Paski są fajne właśnie. I teraz, jeżeli chodzi o paski, to tutaj jest naprawdę mnóstwo, słuchajcie, wzorów do wyboru, do koloru, z różnymi wykończeniami, w różnej kolorystyce. Srebro, złoto, także kolory. Nie wiem jak ty, ale na przykład mój facet robi tak, słuchajcie, że otwiera sobie tabelkę w Excelu. I mnie tego też nauczył. I przegląda, słuchajcie, całą stronę Louis Vuitton. Ja też tak robię. I wybiera sobie modele, które mu odpowiadają, wpisuje do tej tabeli razem z numerami seryjnymi, żeby tym osobom pracującym w butiku było łatwiej je wyszukać. Ja robię screen. I przychodzi i mówi, a teraz chciałbym, żeby mi pan pokazał to i to. I wtedy on wybiera sobie. I się okazuje, że tych rzeczy nie ma. Znaczy, bardzo często ich nie ma, albo są pojedyncze, albo trzeba sprowadzać, to jest już w ogóle inna bajka. Natomiast on, słuchajcie, zawsze tak robi, do każdego zakupu tak podchodzi, robi research. Tak, bo się dobrze się zastanawia nad tym zakupem. Tak. No, powiedzmy sobie szczerze, rzeczy są drogie, więc jeżeli chcecie coś kupić, to musicie się dobrze zdecydować i być pewni, że chcecie akurat to mieć, no bo to nie kosztuje 5 zł. Dokładnie. No i właśnie tak samo było z tymi paskami i wybrał sobie, słuchajcie, ostatecznie 2 modele. A ja powiem Ci, że jak ja zerkałem na paski, to chyba tych modeli nie było. Tak? No tak, bo ty masz inny i to jest też fajne, że mamy różne modele. Więc tutaj mamy mój ulubiony wzór Damien Ebene ze złotą końcówką. I słuchajcie, ten pasek jest paskiem dwustronnym i on działa na takiej samej zasadzie jak ta bransoletka. Czyli wystarczy tutaj trochę wyjąć to, odwrócić i mamy już pasek skórzany w kolorze brązowym. Idealnie. To jest świetne, bo tak naprawdę kupujecie jeden pasek, płacicie za jeden, ale macie 2. Także polecamy takie rozwiązanie. Ty nie masz takiego, nie, to jest ale za chwilę ale zaraz sobie kupię. To jest już taki bardzo charakterystyczny męski Damien i nie grafit, bo tutaj też jest ważne rozróżnienie. Tak, on jest, my mówimy na niego znakiem niebieski, ale on nie jest niebieski, to znaczy bardzo przypomina ten grafitowy, już mniejsza. To jest tak, że zależy w jakim świetle się patrzę. Tak, ale jednak on się trochę różni. Tak czy inaczej, ten wzór jest charakterystyczny dla całej linii męskiej, dla wszystkich gadżetów i tak dalej. I on ma tutaj, on ma srebrną tutaj tę końcówkę i też jest dwustronny, czyli znowu wyciągamy... Ja się zastanawiam, dlaczego ja nie widziałem tego dwustronnego. Także, słuchajcie, świetna sprawa. On jest zarąbisty, no mega jest. On jest chyba niebieski z tej strony, nie wiem czy ty masz świetlenie. Tak, jest niebieski. Także 4 paski w cenie 2, gorąco polecam takie rozwiązanie. Oszukali mnie. Tak, a teraz twój. Jest właśnie czarny, też ma ten sam print. Damien grafit. Dokładnie, ale ma właśnie taką klamę LV i jak faceci często chodzą w koszulach właśnie w spodniach, to właśnie się wyróżnia ta klamra. Ładnie to wygląda.
mam parę zdjęć na Insta, właśnie wszyscy właśnie kumplom podoba się ten pasek, no bo widać ten, tak, ten... Ale to jest fajne w tym, że on jest widoczny, ale nie do końca, czyli nie rzuca, nie rzuca się z daleka, tak oczy, no. ale jest, też tak? jest ciemny, właśnie mi się to podoba, że nie jest jakiś złoty, że od razu widać, że ten pasek jest. No i... A widzę, że tutaj ci się Tak, porysowało się, no po prostu ja go używam, ja go noszę normalnie do normalnych spodni, noszę go na co dzień i po prostu nie przechowujesz w sklepie i dlatego widać sami ja po prostu te rzeczy, które kupuję, to po prostu je noszę, nie są po to, żeby leżały. Chociaż ten pasek idealnie by się nadało do dwustrojnego. Zgadza się. Wystarczy zamienić klamrę. Fajny jest, też elegancki, po prostu możesz ubrać do koszuli czarnej, białej i jest ładny. Czyli co mamy... dużo opowiadać. Paski są fajne. Paski, na pewno będzie więcej tutaj, Darek deklaruje. No ten dwustronny jest mega, no jak właśnie kupujecie ja też mam prezent, dwustronny, ja też mam pasek, ale on jest jednostronny. Dwustronną torebkę może by wymyślili. O właśnie! Dobry plan. Tak, i to jest, słuchajcie, świetny pomysł. I to już jest któryś, bo wcześniej z Karoliną też miałyśmy pomysł. Ja bym miała właśnie mnóstwo pieniędzy, tak. Powinnam za te pomysły zapłacić. Dokładnie, tak, to jest prawda. Także proszę produkować. Proszę się teraz odezwać. Będziemy kupować. Dobra, kolejna rzecz. To ja teraz pokażę. Może pokaż. Jeszcze chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, której ze sobą nie zabrałem. Dzisiaj Dorota na mnie krzyczała. To jest szalik z Louis Vuitton. Tak, czarny. Darek lubi kolor czarny, nie wiem, czy bo do wszystkiego pasuje, tak? Gdzieś to się pojawi foteczka i dowiedziałem się, że wszystkie rzeczy, które kupujecie za granicę, niestety troszkę przepłacacie. Za parę rzeczy przepłaciłem. Tak. Dorota mi uświadomiła. Karolinie, tak? Tak. Crozet. Nie, croisette się mówi, croisette. Więc, no niestety, zdarza się, teraz będę wiedział, żeby je kupować. Ale nie mam szalika, ale nie ma jest spoko i w ogóle jest miękki. Wiem, że pan chciał mi wcisnąć szalik 10 razy droższy, szalik z kaszmiru, ale niestety uważam, że to jest chyba trochę przesada, żeby nosić no szalik taki z kaszmiru, no nie wiem, który się zmoczy. Nie no, może wiecie jak to jest. Kiedyś mówiłem, że nie będę kupował droższych rzeczy, też tak mówię. A to się zmieniło. Może później będę miał więcej pieniędzy. Ale to wiecie, jakbyście mieli miliony, to też nieważne, byście kupowali Ferrari i byście nie patrzyli na kolor i... No ale coś trzeba wydawać pieniądze. W ogóle zapraszam Was na Instagram Darka i on tam zamieszcza swoje stylówki ostatnio, zauważyłam. I tam właśnie była stylowa z tym szalikiem. Pozdrawiam moich fotografów. Tak. Kolejna rzecz, o której ja muszę Wam opowiedzieć, a której nie ma Darek, to są, słuchajcie, buty. Tenisówki. Ale wiem, że Twój facet tych butów tak często nie nosił. Także uwaga, teraz recenzja, która nie będzie recenzją. Recenzja rzeczy, których nie nosiłem. Tak, nie, 2 razy nie założył, słuchajcie. O, to już przepraszam, sorry. I kiedy się go zapytałam, czy jest z nich zadowolony, powiedział, że tak, ale on fajne są, no. Niestety one wyglądają super, słuchajcie, gdyby był odpowiednik damskich takich butów, to ja bym sobie sama kupiła. I to, co powiedział mój partner, to, że on... Tak, ale on nie powie, czy poleca te buty, czy nie, bo zbyt rzadko je nosił. Mało tego, musiał na nie czekać miesiąc, żeby je sprowadzono z Francji, ponieważ nie było ich, słuchajcie, tutaj w Warszawie. A jak już je sprowadzili, to zaczęła się zima, więc siłą rzeczy nie miał okazji przetestować. Natomiast jak na te 2 razy, które je nosił, był z nich zadowolony. I kolejna rzecz, co będzie twoja? Plecak, który mam już najdłużej. Jak widzisz u góry trochę się... Polecamy do szkoły. Nie polecam do żeby szkoły. Wszyscy was jeżeli macie jakieś drogie rzeczy, noście ich do szkoły, po prostu żeby nie byli ludzie zazdrośni. On się troszkę wygiął, a dlaczego? Ten plecak mi się bardzo podoba. Skórzane ma tutaj wykończenie. Jeżeli chodzi o ten plecak, ja chodzę w nim codziennie, tak? Codziennie go widzicie. Ja bardzo często Cię w nim widzę. No po prostu jak to jest, jak macie już jakąś fajną rzecz, to chcecie w niej chodzić. Co chciałem o nim powiedzieć, co mi się nie podoba? Że jest troszkę za mało, żeby zmieścić komputer, a już ten większy rozmiar, który jest troszkę droższy, już mi się nie podobało, wygląda jak takie jajko. Mnóstwo sportowców go ma, nie chcę tutaj wymieniać, żeby kogoś nie pomylić. A nosisz w ogóle ze sobą laptop? Bo ja bardzo właśnie rzadko, ale jak już chcę wziąć laptop, to już chcesz go gdzieś go wcisnąć. Tak, więc mówimy tutaj o tych mężczyzn, którzy noszą ze sobą. Którzy noszą, tak, ale to zaraz powiemy jeżeli chodzi o teczki i o rzeczy na laptop, to Dorota się wypowie na temat swojej, na temat swojego faceta. Ma 2 kieszenie aż. Dobra. 2 przegródki i kupa jest wszędzie. Świetna ozdoba. No i tutaj właśnie zawsze zamieszczam jakieś takie opaska na siłkę, jakiś tam szybki... Na siłownię będziesz tym plecakiem jeszcze, tak? No tak, zazwyczaj to mam. Tak, nadal jest na siłownię, ale nie, jak zazwyczaj tą opaskę mam tutaj, ponieważ chodzę z nim codziennie i zazwyczaj zakładam sobie na rękę, a na siłkę to biorę coś innego. To za chwilę właśnie. Chociaż ja jestem wkurzony, bo dzisiaj się dowiedziałem, że nie ma żadnej torby Louis Vuitton na siłkę. Ale to chyba już przesada, żeby była jakaś taka specjalna. Dlaczego nie?
Tak? Za chwilę właśnie będziemy rozmawiać, bo mam... Dobra, teraz druga torba, ciekawego. która jest po prostu mega. Wstanę, żeby było ją lepiej widać, ja tu mam personalizację. Mega torba. I tutaj właśnie zazwyczaj jak jadę na nagrania do Lidla, to opakuję tam wszystkie ciuchy, mnóstwo rzeczy tam się mieści. Jest jeszcze taka skórzana, oczywiście 10 razy droższa. Te rzeczy takie skórzane sensu stricte tak są o wiele droższe. Wiele droższe. Bo tu w środku nie ma żadnych kieszeni, prawda, w tej torbie? Nie, właśnie i to jest... To jest plus i minus. Oczywiście mamy kłódeczkę do tych nowych rzeczy, które jeszcze nigdy w życiu nie używałem. Po prostu te budeczki. Tak, to jest minus tego, że nie ma żadnej kieszeni w środku, gdzie możecie sobie wrzucić jakiś na przykład portfel, telefon albo no nie wiem, coś wam potrzebnego. Wiesz, że to tam wszystko się tak pierze w środku. Ale na weekend, na jakiś wypad, jak do przeniesienia większej ilości rzeczy jak najbardziej. Ja bardzo często właśnie też tak chodzę. Właśnie. Ja wam powiem, że ja wiem ze swojego doświadczenia, że mnóstwo właśnie facetów na siłowni. Ale kobiet też. Chodzi z tą torbą na siłkę. Mimo, że właśnie mimo to wiem, że twój facet gadał, że to jest trochę głupie, bo wrzuca się te śmierdzące rzeczy. Tak, a ten materiał nie oddycha. Tak, ale ja nie mam jakiejś takiej innej torby. W sensie chodzi o to, że żeby było jasne, ja uważam, że to jest w ogóle fajny pomysł. Sama się bardzo intensywnie zastanawiałam nad tym, żeby kupić sobie tę torbę właśnie na siłownię, ale to nie jest torba dedykowana na siłownię. I ja cały czas czekam. Znowu zróbcie torbę na siłkę. Zróbcie torbę na siłownię w końcu. I wtedy mnóstwo osób ją na pewno kupi. Tak, będzie oczywiście z naszego pomysłu i nikt nam nie zapłaci za to. Co Inspired by Gigi. Tak, no Factoria. Chciałem powiedzieć, to jest torba też tak troszkę mniejsza od tej i większa, ale akurat... Czyli jest dostępna w różnych rozmiarach, ale też w różnych wersjach kolorystycznych i tak dalej, i tak dalej. Jest tak samo z plecakiem. Jest mniejszy, jest też większy, więc do wyboru, do koloru. I chyba ostatnia rzecz, o której dzisiaj powiemy, to jest torba właśnie, o której już wam Darek wspominał, słuchajcie. To jest... Też jest fajna bardzo, chociaż ja nie pracuję gdzieś z komputerem często. To jest to jest wersja już dla takich dużych chłopców, w sensie, bo to śmiałam się, że ten plecak do szkoły. Facetów. Tak, słuchajcie, którzy potrzebują takiej eleganckiej torby do pracy. I teraz każdy, kto mnie ogląda na Snapie, ten wie, że ja się notorycznie śmieję z mężczyzn, którzy chodzą do biura, nie daj Boże, w garniturze i słuchajcie, z plecaczkiem. I wyglądają w tym jak ale jakby przyszedł taki facet w takim plecaczku. Ale nie, ja mówię o facetach w garniturze, gdzie masz takie, wiesz, super buty, super garnitur i taki plecaczek. No po prostu jak ja widzę takiego mężczyznę, to od razu się śmieję. Nie chodzi o taki plecaczek, tylko ty mówisz o takich plecaczkach za 50 zł, tak? Tak, ale też w ogóle chodzi o kształt. Kolorowy, wiesz, tak jakbym, nie wiem, ja założyła sobie elegancką sukienkę i trampki do tego, wiesz. No to nie pasuje, stylówka z Nowego Jorku. Stylówka z Nowego Jorku. Nie pasuje w ogóle, ale to jest właśnie fajna torba. Tak, to jest fajna torba dla takich mężczyzn, którzy pracują w biurze i też właśnie jeżeli chodzicie na spotkanie jakieś biznesowe, jakieś robicie, nie wiem, interesy, to jest bardzo reprezentatywne pokazać się właśnie z taką torbą. Tak, i ona jest wygodna w użytkowaniu, nic się z nią nie dzieje, ma tutaj kieszeń z przodu. W środku też kieszeni można tu zmieścić spokojnie laptopa, ponieważ to jest torba typowa właśnie na laptopa, dokumenty, nie wiem, segregatory, jeśli jakieś macie. Jest tutaj pasek, ale mój partner ani razu go nie użył, dlatego że po prostu lepiej wygląda taka torba, jeśli nosicie ją w ręku, niż twoja wygląda lepiej, ta Alaś na siłownię, jak ją się nosi. Właśnie chciałem powiedzieć. Tak. I ona tak fajnie sobie zwisa, natomiast ta to do siebie to nie zamek pasuje. Też jest. Kłódki oczywiście są jak zwykle, natomiast torba naprawdę super, sprawdza się bardzo dobrze, także nie wiem, chyba skończyliśmy, słuchajcie, trochę tego było. Fajna torba, ale chociaż ja bym jej nie kupił, bo ty nie, ale to nie jest twój styl. Właśnie, że ja bym nie miał... Ty jesteś youtuberem, więc... Dzięki. Więc tutaj u Ciebie biznesów się będzie sprawdzać. Nie, mam właśnie taką bardziej luzacką stylę. Tak, no właśnie do tego zmierzam, tak. Mam nadzieję, że nas nie będziecie hejtowali, dacie łapkę w górę, że nagraliśmy taki film. Oczywiście, że dadzą łapkę w górę. Mnóstwo osób zainspirowałem. Tak, i słuchajcie, w opisie pod filmem znajdziecie nazwy dokładne wszystkich tych rzeczy, o których powiedzieliśmy. Linki, ceny i rzeczy podobne. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie każdego jednak stać na rzeczy Louis Vuitton i chciałbym mieć jakiś substytut, więc dlatego damy Wam też linki do rzeczy podobnych. Oczywiście przypominam, że zrobiliśmy taki film, więc odsyłamy Was do tego też materiału. Zachęcam do subskrypcji kanału Darka. To co? Żegnamy się. I do zobaczenia w kolejnym materiale. Pa, pa! Pa, pa.